Bałkany mają szczególne miejsce w naszym sercu. Wspaniała przyroda, malownicze góry, zielone doliny, krystalicznie czyste rzeki, smaczna kuchnia i gościnność mieszkańców przyciąga nas tam już od lat. Tym razem zabieramy Was w podróż po kraju, który pojawia się na naszym kanale po raz pierwszy, choć to nie nasz pierwszy pobyt tam. Bośnia i Hercegowina to miejsce, które wciąż pozostaje wolne od masowej turystyki. Zachwyca naturą i orientalnymi bazarami. Tu spotykają się wpływy wschodu i zachodu. Wpływy tureckie, austro-węgierskie i słowiańskie są widoczne na każdym kroku, a historia splata się z naturą. Miejsce, które wciąż nosi głębokie rany dramatu wojny z lat 90. Kraj podzielony i połączony z trzech narodowości, które mimo niezaleczonych ran starają się funkcjonować obok siebie. Zapraszamy Was na relacje z naszej podróży po tym kraju. Zaczynamy od zachodniej Bośni i Banja Luki, stolicy Republiki Serbskiej, by później przenieść się do Jajce, dawnej siedziby królów Bośni. Zobaczcie, co nas tu zaskoczyło i jak wyglądały pierwsze dni naszej podróży. Wizytę w Bośni i Hercegowinie zaczynamy od wjazdu przez granicę z Chorwacją. Niedługo czekaliśmy w kolejce, bez żadnych problemów. Paszporty na granicy chorwackiej i bośniacko-hercegowińskiej przebiegły bardzo spoko. No i wjeżdżamy na autostradę, bo jedziemy w kierunku Banja Luki. No i wygląda to tutaj tak samo jak w Chorwacji, czyli trzeba podjechać, nacisnąć grzybek, wyciągnąć bilecik, no i później przy zjeździe będzie opłata następna. Widać, że droga jest nowiutka. Także no szuramy. Mamy 40 km, 36 minut, więc raczej autostradą długo nie będziemy jechać. Ale no, wygląda to całkiem spoko. Nasz pierwszy przystanek w Bośni i Hercegowinie to miasto Banja Luka. Miasto, które jest w części serbskiej Bośni i Hercegowiny. Zresztą w ogóle Bośnia i Hercegowina ma dość skomplikowaną sytuację polityczną, ale na pewno będzie jeszcze moment, kiedy o tym wspomnę. Raczej nie zabawimy tutaj długo, bo czuć faktycznie, że to jest serbska część. Wszędzie serbskie flagi, magnesy z Putinem, które wychwalają wspaniałego władcę. Wiecie, nie nasz klimat zdecydowanie. To jest jedna z głównych ulic, ulica Gospodska, gdzie są sklepy, jakieś knajpy. No w zasadzie nic specjalnego. Idziemy na starą część, gdzie jest twierdza. Zobaczymy, czy w ogóle warto tutaj cokolwiek zwiedzić i ruszamy dalej już do tej bośniackiej części. Po krótkiej wizycie na reprezentacyjnej uliczce Banja Luki wybraliśmy się do restauracji. Jest upał jak fiks, 35 stopni w cieniu, po prostu rozpuszczamy się. Nasze psy szukają cienia, więc poszliśmy nad rzekę, żeby je trochę schłodzić. I znaleźliśmy bardzo fajną knajpę, która się nazywa Banja Lucki Splaw i jest usytuowana na łodzi, na takiej dużej barce czy łodzi, oraz na rzece, która przepływa przez Banja Lukę. Jest jeszcze w ogóle przepiękny widok na zamek Banja Lucki, na który się wybierzemy po jedzeniu. No i bierzemy najbardziej charakterystyczną potrawę, jaką można zjeść w Banja Luce, czyli Banja Luckie czewapi. Czewapi to bardzo popularna na Bałkanach potrawa składająca się z mięsa wołowego i baraniny, czasem z domieszką wieprzowiny. Co jest charakterystyczne dla tych konkretnych, że są złączone ze sobą i one są spłaszczone, spiekane razem na drewnie, tak, żeby fajnie odymić. No i kształtem przede wszystkim się odróżniają. O, tutaj pan jeszcze nam donosi. Hala. To jest to. Mięso to jest tylko czosnek, sól, pieprz. Nic więcej, nie ma żadnych innych przypraw. No i właśnie ten smak czy zapach dymu. No i do tego jeszcze wzięliśmy sałatę szopską, która jest oczywiście popularna w Bałkanach. Pomidor, ogórek, pietruszka, czerwona cebula, oliwa z oliwek, jakaś kawałek już mi tu serwetka uciekła. I ser sirene tarty. On jest taki bardzo podobny do fety. Jest słony. I papryka jeszcze chyba zapomniałem powiedzieć. No więc pycha, no kwintesencja Bałkanów na talerzu. Możemy się posilić, odpocząć trochę w cieniu i wyjść na to słońce, żeby obejrzeć zamek. W Banja Luce
Takim najstarszym zabytkiem są ruiny twierdzy Kastel. I jest to jeden z największych tego typu obiektów w całej Bośni i Hercegowinie, chociaż inne twierdze, pomimo że mniejsze, podobno są zdecydowanie bardziej urokliwe. Mam nadzieję, że uda nam się to sprawdzić. Natomiast co do twierdzy w Banja Luce, to jej początki sięgają już czasów rzymskich. Oczywiście to, co widzimy tutaj, to są przebudowy osmańskie, a potem austriacko-węgierskie. Wstęp jest za darmo, bo to są ruiny. Na twierdzy funkcjonuje też restauracja i jej położenie jest takie piękne ze względu na przepływający pod nią Vrbas, rzekę Vrbas, która ma taki charakterystyczny zielonkawy kolor, a to wszystko za sprawą wapieni i glonów i roślinności wodnej. I naprawdę w tym jeszcze słońcu daje to super takie złudzenie optyczne, że przepływa tędy naprawdę taka fajna, zielona, nasycona rzeka. W 2016 roku Banja Luka odzyskała swój najcenniejszy zabytek, a mianowicie meczet Ferhat Pasina Jamia. Meczet, który został wybudowany tutaj w XVI wieku, oczywiście w czasach turecko-osmańskich, natomiast został zniszczony w 1993 roku, wtedy kiedy była wojna w Bośni i Hercegowinie. Banja Luka miała meczetów aż 16, z czego 8 było wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a ten tutaj był zabytkiem klasy 0. I wszystkie one zostały wysadzone w powietrze i Trybunał w Hadze uznał to za element czystek etnicznych, no i przejaw takiego ludobójstwa. I oczywiście każda wojna jest straszna i wiecie, możemy jakby myśleć o tym, że każda strona tego konfliktu zrobiła rzeczy straszne, to jakby co do tego nie ma wątpliwości, ale jednak to 70% Serbów było sądzonych w Hadze, więc to też coś mówi o tym, co się tutaj działo. To naprawdę była straszna wojna, bratobójcza, sąsiedzko-bójcza i odbudowa tego meczetu traktowana jest jako taki symbol pojednania. Natomiast to pojednanie jest takie, wiecie, to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo kruche, o pewnych rzeczach tutaj się nie mówi. Prawda też jest taka, że większość Bośniaków, czyli bośniackich muzułmanów, nie wróciła na te tereny i przy pierwszej próbie odbudowy tego meczetu w 2001 roku doszło do zamieszek, w których zginęła jedna osoba. Serbowie cały czas próbowali oprotestować tą odbudowę. W końcu się to udało. No ale tak jak mówię, to jest wszystko, tak wiecie, no naprawdę delikatne i tutaj też trzeba uważać, co się mówi. Zresztą tak jak wcześniej mówiłam, jak sobie przejdziemy tutaj przez miasto, no to widać, że te sympatie są jasne, magnesy z Władimirem Putinem. Jakby mam wrażenie, że trochę nic pewne narody się nie uczą na przykładzie historii i jakby to, co dzieje się aktualnie na Ukrainie, myślę, że można trochę porównać do tego, co działo się w latach 90. w Bośni i Hercegowinie, bo poprzedniemu papieżowi do śmierci nie przeszło przez usta, kto zaatakował Ukrainę. Tak samo tutaj w Bośni i Hercegowinie, wtedy kiedy naprawdę działy się czystki etniczne, wtedy kiedy dochodziło do ludobójstwa, tak naprawdę działo się to wszystko pod oczami całej Europy tak naprawdę. Były tutaj kamery z całego świata, byli reporterzy, ludzie widzieli, co się tutaj dzieje, no a reakcja na to była zdecydowanie za późno. Jedziemy dalej. Banja Luka naszym zdaniem miasto totalnie przeciętne, więc myślę, że specjalnie gdybyście mieli tutaj przyjeżdżać, to myślę, że nie warto. Sama Bośnia jest naprawdę piękna, głównie pod kątem natury. Ja już tutaj byłam wcześniej, więc mamy nadzieję, że w tym odcinku pokażemy Wam jej piękno, ale ma też zablokowany rozwój. No trudno się rozwijać wtedy, kiedy w tym kraju rządzi 3 prezydentów, ale o tym też Wam jeszcze opowiem. W Banja Luce jest też siedziba prezydenta Republiki Serbii. Bardzo blisko przy twierdzy jest duży parking, chociaż on w ciągu dnia jest naprawdę zawalony. Jak tutaj przyjechaliśmy, funkcjonował targ, więc był problem, żeby zaparkować. Teraz po południu jest już naprawdę luźno. Jeśli chodzi o ceny, to jest 1 marka za godzinę parkowania. 1 marka to jest tam 2 zł z hakiem i można płacić tylko monetami, więc weźcie to pod uwagę. Za nami noc na kempingu w miejscowości Jajce, zaraz przy przepięknych wodospadach na rzece Pliwa.
w miejscu, gdzie kawałek dalej Pliwa wpada do Wyrbasu. Naprawdę przecudne, bardzo klimatyczne miejsce. W ogóle tak uznaliśmy, że wczoraj ta Banja Luka to była zdecydowanie strata czasu, więc gdybyście mieli do wyboru, czy odwiedzić Banja Lukę, czy spędzić cały dzień w Jajce, to nawet przy Banja Luce nie zwalniajcie. Jajce jest dopiero przepiękne, a to pokażemy Wam już za chwilę. Pomiędzy dwoma jeziorami Pliwa, wielkim i małym, natura stworzyła coś absolutnie fantastycznego. Przepływająca woda tworzy kaskady fantastycznych wodospadów. Naprawdę widok zapiera dech w piersiach, a człowiek wykorzystał te siły natury i wykorzystując przepływającą wodę, zbudował bardzo proste młyny. Proste drewniane młyny na drewnianych palach, proste konstrukcje, których historia sięga już średniowiecza, kiedy młynarstwo było jednym z podstawowych rzemiosł tutejszej ludności. I taki młyn był wykorzystywany czasem nawet przez kilka rodzin i dziedziczony z pokolenia na pokolenie. Na dzień dzisiejszy młyny oczywiście nie są wykorzystywane, ale są takim jednym z kulturowych świadectw, jak kiedyś wyglądało życie w Bośni i są bardzo ważnym zabytkiem, a współcześnie tereny te są fantastyczne pod względem rekreacji. Dla dzieci jest dużo placów zabaw, są knajpy, po jeziorach organizowane są rejsy łódkami, możecie wypożyczyć sobie kajak albo rowerek wodny, chociaż nie jest to zbyt tanie, bo jak wczoraj pytaliśmy, to za pół godziny pan powiedział za rowerek wodny 40 marek, czyli to jest około 80 zł za pół godziny, więc myślę, że to jest dość dużo, aczkolwiek podejrzewam, że pewnie są dwie ceny, jedna dla turystów, druga dla mieszkańców, bo trochę drogo mi się to wydawało, no ale zdecydowanie warto tutaj przyjechać. Świetne tereny do spacerowania, obcowania z naturą i podziwiania tego, co Bośnia ma w sobie najlepsze. Zawsze powtarzamy, że to natura robi największe cuda i tutaj mamy właśnie taki cud natury. Wodospad na rzece Pliwa w miejscowości Jajce robi ogromne wrażenie. A teraz ma 20 metrów wysokości, a pierwotnie mierzył aż 30, czyli był o połowę wyższy. Niestety trzęsienie ziemi i zbombardowana elektrownia wodna, która była powyżej wodospadu, spowodowała, że teraz jest niższy, ale i tak robi naprawdę ogromne wrażenie. I szczególnie w taki upał jak dzisiaj, kiedy przyjdziecie tutaj, ta mgiełka z tego wodospadu jest tak przyjemna i tak chłodząca. A, bajka, chyba tutaj zostaniemy. Bardzo przyjemnie było przy wodospadzie, no ale zaczynamy zwiedzanie Starego Miasta, które w początkowych dniach czerwca jest naprawdę upalne. Przechodzimy przez bramę trawnicką, która prowadzi do Starego Miasta i tuż obok, od wewnętrznej strony, możecie zobaczyć arabską czeszmę, czyli studnię z arabską inskrypcją. Studnia ta powstała prawdopodobnie w XIX wieku i jest ona takim charakterystycznym elementem osmańskich miast, no bo Jajce było pod okupacją turecką przez wiele lat. Idąc dalej do centrum miasta możecie znaleźć meczet, Dżamia Esme Sultaniye. I już sama nazwa trochę może Was zastanowić, dlatego, bo to imię brzmi jak imię kobiece. I faktycznie tak jest. Jest to jedyny meczet w całej Bośni, a prawdopodobnie i na całych Bałkanach, który nosi imię kobiety. Była to żona namiestnika całej Bośni i kiedy zachorowała, to zwróciła się o pomoc do astrologa, który według legendy powiedział, że jeśli wybuduje 3 budynki dla ludności, takiej użyteczności publicznej, to wyzdrowieje. No i miało to być w takim charakterystycznym miejscu, gdzie spotykają się 2 rzeki. W związku z tym wybrała ona właśnie Jajce, gdzie spotyka się rzeka Vyrbas i Pliwa. Wybudowała tu 1 meczet i 2 mosty na rzece Vyrbas. Oryginalny meczet powstał w XVIII wieku, ale w czasie wojny w 1993 został kompletnie zniszczony, a ten jest odbudowany w 2010.
twierdza w Jajce nie można wchodzić z bronią, pamiętajcie. Jajce położone jest na wzgórzu o owalnym kształcie, stąd właśnie podobno pochodzi nazwa miejscowości Jajce. I na tym wzgórzu, ponad miastem, góruje także twierdza, otoczona murami obronnymi. Na ten moment w zasadzie już tylko ruiny. Te mury powstawały w kilku etapach. Taki ostateczny kształt twierdzy to czas okupacji tureckiej. Kiedy będziecie wchodzić na twierdzę, to zwróćcie uwagę na bramę, która jest ozdobiona herbem Królestwa Bośni. To, co tutaj możemy zobaczyć, to tak jak powiedziałam, głównie ruiny, chociaż najlepiej zachowana jest baszta niedźwiedzia. Podobno to najlepiej zachowany tego typu budynek w całej Bośni. Wchodząc z zamku będziecie mijać ruiny pewnego niezwykłego kościoła. Jest to kościół pierwotnie gotycki Świętej Marii, zbudowaną dzwonnicą w stylu romańskim. Dzwonnica jest Świętego Łukasza. I prawdopodobnie przebudowy tego kościoła dokonała w połowie XV wieku ostatnia bośniacka królowa Katarzyna. Potem kościół ten został przerobiony na meczet, a ostatnia wojna niestety pozostawiła go w stanie kompletnej ruiny. Choć samo miasto zostało założone tutaj na wzgórzu wraz ze swoją twierdzą dosyć późno, bo dopiero w XIV wieku, no to oczywiście początki osadnictwa sięgają znacznie wcześniej, podobno nawet czasów Cesarstwa Rzymskiego. Miasto zostało założone przez księcia rycerza Chorwata Vukčića Hrvatnića. I tuż obok tego kościoła Świętej Marii, u podnóża zamków, znajdziecie dość specyficzną budowlę, a mianowicie katakumby. Po prostu idealne na tą pogodę, no ale niestety z psami nie możemy tam wejść. I historycy, po pierwsze, nie są do końca pewni co do daty ich powstania, ale szacuje się, że mniej więcej to był XV wiek i część z nich twierdzi, że miał to być po prostu kościół z baptysterium, a część, że miał być to grób właśnie dla założyciela miasta. W sumie zdecydowałem się wejść do tych katakumb, czy też kościoła. Mamy 5 marek wstęp. Faktycznie taka jedna jaskinia jest bardzo ociosana, wykuta w takie bardzo budowlane, nazwijmy to, kształty i pod nią jest jeszcze jakaś taka mniejsza jaskinia, która faktycznie mogła być mauzoleum pod kościołem. Najfajniejszy aspekt tego miejsca, że jest tam, nie wiem, z 12 stopni czy 15 przy 35 na zewnątrz, to jest po prostu jak wejście do lodóweczki. Są jeszcze dwie rzeczy, które być może warto zobaczyć, a mianowicie pierwsza z nich to świątynia ku czci perskiego boga Mitry, którego kult rozpowszechniony był w starożytnym Rzymie między II a IV wiekiem naszej ery. Ta podobno pochodzi z IV wieku naszej ery. I kolejne miejsce to klasztor franciszkanów, który położony jest wzdłuż rzeki Vrbas, a to dlatego, że tam znajdują się szczątki ostatniego chorwackiego księcia, które podczas wojny były przeniesione do Splitu przez Chorwatów, a po wojnie w czasach pokoju wróciły na swoje miejsce. Kiedy temperatura sięga 40 stopni, to trzeba szukać miejsca, w którym można się schłodzić. I takiego miejsca bośniacy szukają trochę poza centrum Jajce, oczywiście tam, gdzie jest taka strefa kąpieliskowa na rzece. Słuchajcie, to jest dopiero piękna, rzeczna plaża. Naprawdę tutaj to jest istna bajka. Woda ma przepiękny kolor zielony, a niedaleko jest most miłości. Złodziejko. Miał być trawnik, taka też piękna miejscowość w Bośni, no ale chyba nie będzie, bo na 20 km przed trawnikiem, na takiej wąskiej drodze, jak wszystkie zresztą tutaj drogi, no okazało się, że jest korek. Postaliśmy 10 minut, pytamy się, kogo już zaczęły samochody zawracać. No jakiś bardzo poważny wypadek drogowy i droga jest zamknięta i będzie to długo trwało, więc musimy objechać. Więc zamiast 20 km do trawnika zrobiło nam się 70. No a jest już po 17, więc chyba niestety trawnik będzie na inną kolej
na inną wyprawę, no a teraz musimy się dostać już do Sarajewa, a mamy tam też ponad 2 godziny jazdy. No nic, no ostatnio już nauczyłem się, że tak powiem, rezygnować z niektórych punktów programu, zresztą zazwyczaj przygotowujemy dużo więcej niż jesteśmy w stanie zwiedzić. No nic, przecież chyba nie ucieknie na miejscowość. Jeszcze może przy tej okazji powiemy Wam w ogóle, jak się jeździ w Bośni. Drogi w Bośni są naprawdę niezłe na ten moment, bo pamiętam, kiedy byłam tutaj kilka lat temu, to one nie wyglądały tak dobrze jak teraz, no ale to podobnie jak na całych Bałkanach. W Albanii też drogi się zmieniają, też kilka lat temu było gorzej, teraz jest coraz lepiej, ale te drogi w większości prowadzą przez góry, są wąskie, kręte. No i mieszkańcy mają 2 tryby. Albo jeżdżą bardzo wolno, albo zapierdzielają. I to wyprzedzają na zakrętach, no taki Balkan style. No po prostu tak się jeździ na Bałkanach. No i prawdopodobnie właśnie dzisiaj nie opanował mocy. Mamy skutki właśnie czegoś takiego, miejmy nadzieję, tylko że wszyscy wyjdą z tego cało. W kolejnym odcinku odwiedzimy stolicę Bośni i Hercegowiny, Sarajewo. Miasto zupełnie niepodobne do innych europejskich stolic. Prawdziwy tygiel kulturowy i religijny. Zostańcie z nami i pamiętajcie o pozostawieniu po sobie jakiegoś śladu w komentarzach. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to gorąco do tego zachęcamy, a włączenie powiadomień spowoduje, że nie umkną Wam kolejne treści. Do zobaczenia.